Dzień dobry, jakiś czas temu utworzyłem ankietę, w której zapytałem Was o sens nagrania tego odcinka i jak widać większość głosów była na tak, więc został on zrealizowany. Wiem, że tego typu poradniki już są, chociażby u Zaraxo, ale ja chciałem podać Wam na tacy takie najważniejsze informacje w pigułce i liczę, że taki kilkuminutowy materiał przyda się graczom powracającym do RealTB, szczególnie po kilku latach. Być może spośród Was znajdzie się osoba, która dopiero zamierza spróbować z tą grą. Jeżeli tak, to dajcie znać. W opisie będzie dużo linków do przydatnych stron, gdy będziecie chcieli poczytać bardziej szczegółowo na dany temat. Zapraszam. Zaczniemy sobie od ustawień, bo nie ma co ukrywać, że na początku gry ustawienia domyślne bywają irytujące i mogą nas zrazić do powrotu. A więc klikamy w zębatkę i zaznaczamy Show Advanced Options. Zaczynając od góry wybieramy Classic Controls, a obok mamy też zakładkę odpowiedzialną za Quick Looting, czyli automatyczne zbieranie loota i wtedy jak klikamy na ubitego potworka, na przykład prawym przyciskiem, to podnosi nam on tego loota do backpacka i możemy też segregować jaki rodzaj loota, do którego BP chcemy wkładać, a także jaki loot ma pomijać, ale o tym dalej. General Hotkeys i tutaj jak dla mnie dwie rzeczy są najistotniejsze. Pierwsza to Attack Next Target i w tym chodzi o to, że możecie zaznaczać najbliższego moba danym klawiszem i w moim przypadku jest to spacja. Tylko tutaj, żeby to działało, to musimy odznaczyć w battle liście pokazywanie graczy oraz summonów i najlepiej też zaznaczyć pokazywanie najbliższego moba. A druga istotna opcja na tej liście to manualne robienie screenów, ponieważ klawisz print screen raczej Wam nie zadziała w tej gierce i tak jak widzicie, ja mam to pod skrótem Ctrl+S i wtedy screeny lądują w specjalnym folderze, a jak go otworzyć jednym kliknięciem, to powiem o tym przy okazji screenów automatycznych. Action Bar Hotkeys pomijamy, bo wygodniej to poustawiać na samych Action Barach i w dalszych zakładkach ustawień zobaczymy jak te dodatkowe paski otworzyć. Teraz Custom Hotkeys, czyli jedna z dwóch opcji ustawiania hotkeyów i to jest ta starsza opcja. Jak widzicie możemy sobie tutaj przypisywać spele albo runy i na przykład nie widać tu u mnie hotkeya F1, mimo że mi działa i mam tu ustawione potiony leczące, ale mam je przepisane na Action Barze, żeby wygodnie i szybko switchować na przykład Supreme z ultimate'ami i dlatego, że ten hotkey mam przepisany na Action Barze, to nie jest on widoczny na tej liście. Z interfejsu najważniejsze będzie wyświetlanie loota i tu polecam Frames, bo wtedy od razu widzimy, czy przedmiot, który wylociliśmy jest coś warty, bo na przykład najbardziej wartościowe itemy będą wyświetlać się na żółto lub na biało, jeżeli nie ma ich na markecie i nie zmieniliśmy ich wartości manualnie, a jak na przykład damy known, to wtedy nie widzimy od razu, czy wylociliśmy coś wartościowego, chyba że po prostu otworzymy sobie moba, tylko jak na przykład mamy ustawiony Quick Looting na prawy przycisk myszy, to musimy kliknąć przytrzymując Shifta, żeby podejrzeć co poleciało. A poniżej możemy też zmieniać sobie wyświetlanie timera obok amuletów i ringów, bo takie udogodnienie zostało dodane w tegorocznym Summer Update'cie. Dalej HUD i tutaj w zależności od preferencji możemy wyświetlać nasze HP i manę albo tak jak ja mam, czyli na małym pasku pod nickiem, albo co jest szczególnie przydatne profesjom magicznym w takich oto łukach, które możemy sobie dopasowywać. W konsoli warto sobie zaznaczyć piątą opcję, czyli Open New Tabs, bo wtedy gdy ktoś do Was napisze, to z automatu otwiera Wam się nowe okno czatu, więc jest to spore ułatwienie podczas expa, bo nie musicie wtedy szukać kto i co do Was napisał. Kolejna opcja, która może niektórych denerwować, chyba domyślnie podświetla Wam zaznaczonego moba na czerwono i ja na przykład wolę mieć to wyłączone, dlatego dałem Frame Only i wtedy zaznaczony mob będzie jedynie lekko obrysowany. Dalej mamy Action Bary, czyli dodatkowe paski, w których możemy sobie ustawiać hotkeje, itemy czy automatyczne teksty. Mi wystarczą dwa paski na dole i wygląda to u mnie tak. Polecam na początku ustawiać sobie tutaj hotkeje, gdyż jest to najwygodniejsze, bo z pasków możemy sobie najszybciej te hotkeje pozmieniać, gdy będzie trzeba używać na danych respach np. innych run, speli czy ekwipunku, gdyż w przypadku speli albo run wystarczy po prostu przeciągnąć daną opcję na przypisane do kafelka hotkey. Control Buttons to nic innego jak dostosowywanie kafelków po prawej stronie i możecie sobie powyłączać te nieużywane. Tutaj macie dużo opcji, które można wyświetlać na ekranie gry i przydatne rzeczy są na przykład w Analytics selektorze, gdzie mamy Hunt i Loot Analyzer, do tego Damage Analyzer, gdzie sprawdzimy z jakiego żywiołu i od jakich mobów dostajemy największy damage, do tego Drop Tracker, przydatny w Team Huncie Party Hunt Analyzer oraz cooldowny daily bossów. I dodam, że możecie sobie poszerzać miejsca na backpacki czy różne statystyki, klikając na strzałki obok minimapy. Opcje grafiki powinniśmy w sumie sobie edytować od razu, szczególnie Anti-Aliasing Mode, oraz odznaczyć opcję Show Light Effects
jeżeli chcemy, żeby ekran gry był rozświetlony. A w Mist najważniejsza będzie opcja automatycznych screenów i tutaj jak widzicie możemy sobie wybierać, w jakich przypadkach mają nam się te screeny robić. I jak widać poniżej mamy przycisk Open Screenshot Folder i najlepiej od razu skopiować sobie jego ścieżkę i utworzyć skrót na pulpicie, żeby mieć do nich szybszy dostęp. Ostatnia zakładka, o której powiem, to Help i jest ona istotna ze względu na możliwość zrobienia backupu wszystkich ustawień oraz mapy, w razie gdybyśmy chcieli używać swoich ustawień na innym kompie. Także dobrze jest sobie wyeksportować ustawienia, na przykład raz na kwartał i zapisać je na jakimś dysku zewnętrznym. I jeszcze kilka ustawień związanych z lootem. Na starcie polecam mieć otwarty Loot Server Log, gdyż wtedy macie osobną zakładkę, w której to, co lotnęliście, będzie wyświetlać się bez mieszania się z innymi informacjami z głównego server loga. Opcje te można wybrać klikając Ctrl+O. Możemy także segregować nasz backpack, klikając Ctrl i prawy na BP i wybieramy opcję Manage Loot Containers. Wtedy w tym oknie wybieramy, co ma się podnosić do którego BP. A gdy klikamy Ctrl i prawy na dany item i wybierzemy opcję Encyklopedia, to mamy kilka dodatkowych opcji, takich jak manualne przypisywanie wartości itemów, żeby na przykład itemy, których nie ma na markecie, wyświetlały się na inny kolor niż na biało. Do tego możliwość śledzenia, ile danych itemów nam wypadło, możliwość skipowania danego itema przy Quick Lootingu oraz zmiana przypisanej wartości itema na Market Price i szczególnie warto tak poznaczać itemy do imbuingów. Jeszcze dodam o możliwości przypisywania zestawu hotkeyów do postaci. Po prostu dodajemy sobie tutaj nowy preset, nazywamy go nickiem swojego hara i wtedy automatycznie te hotkeje będą nam się ładować po zalogowaniu na przykład na inną profesję. Możemy też zapisać sobie nasze ulubione outfity, klikając na preset i wtedy wybieramy z tych, co zapisaliśmy, bez konieczności ponownej zabawy w kolorki. A wierzchowca możemy aktywować skrótem Ctrl+R. Niedawno do gry zostały nawet wprowadzone dźwięki i nimi również możecie zarządzać w opcjach. Teraz kilka słów o koncie Premium. Pak będzie niezbędny, żeby używać speli, tworzyć oferty na markecie czy skillować offline. Oficjalną walutą gry są Tibia Coiny i co prawda na paka da się zarabiać w grze zdobywając golda i potem wymieniając go na TC na markecie, ale trzeba mieć wysoki level, żeby móc sobie zapewnić paka z samej gry. Dlatego najtańszą opcją będzie zakup paka na rok poprzez Tibia.com, bo wtedy wychodzi nam złotówka dziennie, ale jest to opcja dla przekonanych, że chcą zostać z tą grą na dłużej. W obecnej Tibii raczej nie spotyka się już graczy, którzy skillują na slimach, gdyż jest to nieefektywne i zajmuje zbyt wiele czasu, które można by poświęcić na inne rzeczy w grze. Są dwie wygodniejsze opcje skillowania i najlepiej je łączyć. Ta tańsza, jednak też powolna, to skillowanie offline, do którego dostęp mają gracze z kontem Premium. Wygląda to tak, że klikamy sobie na daną statuetkę lub na łóżko, jeżeli posiadamy domek i postać przez 12 godzin dziennie skilluje, więc zamiast normalnie dać loga, to zawsze klikamy sobie na statuetkę, gdy na koniec dnia kończymy grę. Statuetki te znajdują się w większości miast, ale na niskim levelu polecam robić to w Adventurers Guild, gdyż tutaj mamy blisko do daily rewardów, czyli do nagród, które możemy odbierać każdego dnia po zapisie serwera. Nagrody te warto odbierać, ponieważ po 6 dniu 2 razy szybciej rośnie nam mana w Protection Zone, a także raz na tydzień dostajemy na przykład 30-minutowy bonus do expa, a do tego 2 exercise weapony, które są drugą, tą najszybszą opcją skillowania. Jednakże te darmowe weapony z rewardów mają bardzo mało ładunków i konieczne będzie kupowanie lepszych, które są dostępne w storze, ale żeby nie przepłacać, to lepiej kupić Tibia Coiny, sprzedać je na markecie, żeby otrzymać golda i za tego golda kupujemy te weapony u wybranych NPC. A tych specjalnych broni możemy używać wyłącznie na kukłach, które znajdują się obok statuetek do offline treningu, ale możemy też kupić taką kukłę do domku i wtedy skillowanie idzie nam o 10% szybciej. Jeszcze co do Adventurers Guild, to tutaj dostaniemy się klikając w Adventurer Stone, będąc w świątyni w obojętnie jakim mieście. W tym miejscu znajduje się też specjalna skrzynia, w której przez tydzień od ubicia wybranych bossów z rewardem możemy z nich odebrać nagrody i często wysokopoziomowe postacie wyrzucają tu jakieś śmieci albo fooda, które z początku może nam się przydać. Jest także opcja kupienia wyskillowanej postaci na Tibia.com w zakładce Har Bazar i warto sobie kupić taką postać choćby z niskim levelem, żeby zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ takie postacie, np. z setnym swordem, kosztują relatywnie niewiele, a na pewno mniej niż koszt naszych exercise weaponów. A są one niedrogie, ponieważ gracze mają nieraz kilka takich postaci, które stoją wiele tygodni na offline treningu. Tylko pamiętajcie, że wiąże się to z kosztem zmiany niku.
Imbuingi to podstawowe ulepszenia ekwipunku, które trwają przez 20 godzin expienia, po czym ponownie trzeba je naładować. W obecnej TB jest to podstawa expienia, praktycznie nikt już nie gra bez imbu, bo na przykład konwertują one zadane przez nas obrażenia w nasze HP. Itemy możemy naładować używając Imbuing Shrine, które znajdują się w każdej świątyni i aby zaopatrzyć nasze EQ w Imbuing, to musimy posiadać odpowiednie przedmioty, a także wymaganą ilość złota. Tutaj macie tabelę, jakie przedmioty są wymagane na zrobienie odpowiedniego ulepszenia. Gracze premium mogą zrobić drugi poziom ulepszenia, a na trzeci poziom będzie trzeba zrobić questa Heart of Destruction i dodatkowo Forgotten Knowledge, aby odblokować imbuingi na dane żywioły. Nie we wszystkie itemy można włożyć imbuing, a jakie są możliwe opcje nasycenia danego przedmiotu możemy sprawdzić na różnych stronach fanowskich. Przykładowo w hełmy wrzuca się mana leecha i ewentualnie skill bonus lub M-level, wszystko w zależności od profesji i ilości imbu slotów w danym itemie. W armory wrzucamy life leecha i jeżeli to potrzebne, do tego odporność na dany żywioł. Odporność możemy też wrzucać w tarczę, a w broń dajemy szansę na obrażenia krytyczne plus mana lub life leech. Jeżeli nie macie pewności, jakie imbu powinniście mieć, to pytajcie mnie poprzez Messengera. Generalnie life leech konwertuje zadane przez nas obrażenia w nasze HP, mana leech to samo, tylko konwertuje obrażenia w manę, a crit dodaje nam obrażenia krytyczne. Przedmioty potrzebne na te 3 podstawowe imbuingi możemy też uzyskać wymieniając gold tokeny i możemy to zrobić u NPC Jana w Adventurers Guild. Na jeden taki imbuing potrzeba wymienić 6 gold tokenów, ale na wyższym levelu zwykle będziecie mieli te itemy, których potrzeba po 5, więc ja na przykład zawsze wymieniam 4 tokeny. Jeżeli przebiegacie przez respa albo nawet używacie speli ofensywnych obok depo, to czas imbu także leci, dlatego najlepiej itemy, na których macie imbu, zakładać tylko podczas expa. W opisie zostawiam linka do poczytania o imbuingach. Teraz krótko o prejach. Są to bonusy, które odpalamy sobie podczas expa, a na co dzień, co 20 godzin, możemy sobie za darmo rolować moby, które chcemy sobie na tym preju aktywować. Rozróżniamy preje na expa, loota, lepszy atak i na defa. Preje trwają 2 godziny i jeżeli nie chcecie, aby stracić na przykład wybranego preja na expa, to zanim miną te 2 godziny, to przerolujcie go za free lub za GP, jeżeli nie minęło 20 godzin od ostatniego losowania na danym slocie. Wtedy dany prej 10/10 pozostanie, tyle że będziemy mieli do wybrania kolejnego z 9 mobów. W prawym polu losujemy typ i siłę preja, co kosztuje 1 kartkę, a po środku, za 5 kartek, możemy od razu wybrać z listy moba, którego chcemy aktywować, bez konieczności losowania. Kartki zbieramy sobie z daily rewardów, a jeśli bardzo chcemy, to można je dokupić w storze za Tibia Coiny. Okno prejów możemy włączyć klikając na siebie Ctrl plus prawy, albo na jeden z kafelków po prawej stronie. Bestiarka to system, w którym wszystkie ubite przez nas moby w tej gierce są naliczane i za osiągnięcie danego progu ubić potworka dostajemy charm pointy. Przykładowo, za ubicie Dragon Lorda 1000 razy dostajemy 25 punktów uroków i wymagana ilość ubić zależy od siły potwora. Oto tabela ukazująca ile ubić potrzeba, aby odblokować daną ilość charm pointów. Dopiero wbicie moba na full daje nam punkty. I te punkty uroku możemy wymieniać na czarmy, które mają różne właściwości. Raz wybrany czarm na postać zostaje z nami na stałe, więc trzeba przemyśleć, jak wydajemy punkty. Czarma możemy ustawić na każdego odblokowanego na full moba i nie możemy ustawić na przykład 2 czarmów na tego samego. Jednocześnie można mieć ustawione maksymalnie 6 czarmów, chyba że wykupimy w storze za 450 Tibia Coinów Charm Expansion, który znosi ten limit i sprawia on także, że koszt zmiany czarma na innego moba będzie tańszy o 25%, ponieważ zmiana czarmów jest płatna za golda. Także na niskim levelu, gdy nie macie żadnych wpisów w bestiariuszu, to polecam bić wszystko, co się rusza, chyba że macie zaplanowany jakiś exp i szkoda wam zielonej staminy. A czas na bestiarkę najlepiej poświęcać na rapid resp evencie, kiedy to potwory respią się o wiele szybciej niż zwykle. Jedną z najciekawszych rzeczy w TB jest polowanie na bossy i można je podzielić na daily bossy, które mogą być stałym źródłem profitu, oraz rzadkie bossy, których trzeba szukać i one także zostawiają po sobie cenne itemy. Obie te grupy bossów obejmuje od niedawna Bostiariusz, a więc podobnie jak w przypadku Bestiariusza, za ubijanie bossów dostajemy punkty, w tym przypadku boss pointy. Dają one szansę na wydropienie dodatkowych przedmiotów z bossów, ale tylko takich, które można założyć w ekwipunku. Bossy, które mamy odblokowane, możemy ustawić na boss slota i dodatkowo codziennie po SS-ie jest losowany zboostowany daily boss, który daje większe szanse na ciekawego dropa.
Jednym z nowszych aspektów tej gry jest kuźnia, w której mamy możliwość upgrade'owania przedmiotów i broni. Nie będę wchodził w szczegóły, bo materiał o tym zrobili Bobek i Zaraxo, ale chodzi tu o wbudowanie w nasze itemy specjalnych efektów, takich jak Onslav, Rus i Momentum. Cała zabawa zaczyna się od szukania potworków, które mają obok siebie takie oto cyferki i z nich zbieramy dusty, które będą nam potrzebne do ulepszania broni. Polecam sprawdzić, ale jest to zabawa dla bogatszych graczy. W zimowej aktualizacji 2022 do gry zostanie wprowadzone koło umiejętności, w którym będzie można zarządzać naszymi spellami, np. pod względem siły, cooldownu czy potrzebnej na nie many. I w związku z tym w październiku zostały wprowadzone zmiany w skalowaniu obrażeń i leczenia naszych postaci. Aby kupić lub sprzedać coś na markecie, klikamy tutaj w naszym depo, znajdujemy przedmiot, który nas interesuje i jeżeli chcemy go kupić, to wybieramy ofertę z górnego sektora, czyli z ofert sprzedaży i klikamy Accept. W dolnym sektorze możemy sprzedać itemy tym, którzy wystawili oferty kupna. A żeby wystawić coś na markecie, to wpisujemy cenę i klikamy Create. Itemy, których nikt nie kupi, wracają po miesiącu do naszego depo, do mailboxa. W naszym depo znajdziemy także stash, w którym możemy przechowywać i segregować creature produkty, potiony czy runy. W Tibi można aktualnie kupić 7 blessów i polecam je wszystkie mieć, bo wtedy tracimy znacznie mniej expa. Tylko nie kupujcie ich przez Stora, bo znacznie przepłacicie. Natomiast jeśli zapomnieliście ich kupić i straciliście dużo expa, to jest opcja kupienia w Storze Death Redemption, który przywróci Wam expa i skille, które stracilibyście z 5 regularnymi blessami. Można tego dokonać w ciągu 24 godzin od deada. Aktualnie w Tibi są 3 godziny zielonej staminy. Jeżeli chcecie odpalać boosty ze Stora i zbliża się double exp, to przed piątkowym server save'em odpalcie boosta, bo wtedy drugiego także będziecie mogli kupić za 30 Tibia coinów. Double exp jest ogłaszany 3 tygodnie wcześniej w kalendarzu na tibia.com. Shared exp w party jest najszybszy, a jeżeli chodzi o dzielenie loota, to polecam Wam stronę Tibia Loot. Wystarczy, że skopiujecie swój Party Hunt Analyzer i od razu będzie wiadomo, kto ma ile wysłać. Oficjalna aplikacja Tibia Observer pozwala na sprawdzanie raidów i mini world change'ów będąc offline i sprawdzimy też tutaj, czy nasza postać skilluje. Jeżeli chcecie, aby Wasze konto było bezpieczne, to koniecznie używajcie Authenticatora, którego można aktywować na tibia.com. Być może zastanawiacie się, jakie questy są aktualnie warte uwagi i co prawda ten filmik robiłem bardziej pod eków, ale większość z tamtych questów przyda się każdej profesji, więc zapraszam do sprawdzania. A co do expowisk, to mam filmik dla rycerzy i dla magów, gdybyście chcieli zacząć swą przygodę od zera, grając solo. Może powinienem to powiedzieć na początku, ale aktualnie zaczynamy grę na Downporcie. Co prawda można rozpocząć grę na starym roku, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy na naszym koncie znajduje się już jakaś postać na mainie. A na koniec oferta specjalna dla powracających do gry, którzy nie mają aktualnie konta. Polecam Wam rejestrację z mojego reflinka, który jest w opisie i robię to dlatego, bo wtedy bodajże 6 dni Waszego paka daje mi dodatkowy dzień mojego loyalty, a ponieważ Wy dostajecie z tego tylko mounta na tydzień, to w zamian oferuję Wam dodatkowy support. Co prawda głównie na Celeście, bo po prostu na tym serwerze gram. Jednak serwer wybierajcie jaki chcecie, ja będę wdzięczny za każde takie aktywne konto. I też nie musicie grać od zera, bo na to konto możecie sobie kupić jakiegoś wyskillowanego hara z oficjalnego bazaru postaci. A ten support ode mnie wygląda następująco. Dostajecie ode mnie paczkę z 10 gold tokenami, żebyście mieli na podstawowe imbuingi, a to imbu, jeżeli potrzebujecie 3 poziomu, to będę Wam robił ja. Do tego dam inwa na żądanie do tego domku, gdzie będziecie mogli skillować na kukle. Póki co jest tylko jedna, ale w razie co to się dokupi albo znajdzie się inny domek. Do tego zapewniamy pomoc z questami na Celeście. Tutaj gorąco polecam Wam dołączenie do Discorda Celesta Community, gdzie będziecie mogli sprawdzić, kiedy są serwisy. A dla tych, którzy wybiorą inny serwer, to pierwszym 10 osobom, które zarejestrują się z reflinka i kupią paka, to przesyłam 25 Tibia coinów, żeby starczyło Wam na podstawowy ekwipunek czy potiony. To wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej gry, to zapraszam do ich zadawania w komentarzach albo na Messengerze. Jeżeli planujecie grać rycerzem, to oczywiście polecam serię dla eków, którą znajdziecie na moim kanale. Dziękuję za uwagę i do następnego.